Witam serdecznie. Jak widać, znowu rozkręciłem Zontesa. Dzisiaj zajmę się wydechem. Tak to tutaj wygląda w tej chwili. Jest oryginalny wydech. Ja spróbuję tutaj włożyć wydech od mojej kosiarki. Kto ogląda moje filmy, to wie, jaki wydech ma moja kosiarka. Po spawaniu wydechu założę z powrotem ten, bo ten muszę zdemontować. Później sobie zrobić te wszystkie tutaj przymiarki, w ogóle pomontować, pospawać. Po zrobieniu wydechu, bo nie wiem, ile mi to zajdzie, założę ten z powrotem. Zrobię pomiar przepływu powietrza w motocyklu, ile ten motorek łyka tego powietrza, i później przełożę z powrotem tłumik, założę ten, co zrobiłem, i znowu sprawdzę. Chodzi o to, żebym to zrobił w jak najkrótszym odstępie czasu, żeby ciśnienie atmosferyczne tutaj w okolicy tego motorka było jednakowe przy obu pomiarach, żeby to nie było zakłamane. Dlaczego tak robię? No, chcę zrobić to tak dla siebie, żeby wiedzieć, czy wymiana wydechu poprawiła w jakiś sposób oddychanie tego motorka i czy w ogóle ma to jakiś sens, czy to ma jakieś pokrycie. No bo jak wiadomo, każdy z nas próbuje jakoś osiągnąć lepsze wyniki. Dużo z Was wymienia tłumiczki na jakieś nowe, akcesoryjne. Ja to zrobię sam, sobie to pospawam i zobaczymy, jak to działa. No teraz ktoś by mógł powiedzieć, że tak, tłumik wymieniłeś, ale filtr powietrza został stary i może to nie działać. No tutaj patrząc pod tym kątem, to trzeba pamiętać o tym, że ten filtr, który jest tutaj w naszej 125, jest również montowany w 150 i 155, także jest to wydajniejszy filtr, niż powinien ten motorek mieć. Dlatego mi się wydaje, że motorek jest zdławiony na wydechu. No i to sprawdzimy. Zobaczymy, jak to będzie hulać. Dobra, tłumiczek na stole. Teraz dorobię sobie tą tulejkę. Ta tulejka będzie z tej rurki ucięta. I tutaj muszę dorobić sobie, dociąć sobie pajkaty, żeby osiągnąć podobny promień. Rurę, którą będę stosował, dam większą. Średnica większa z tego względu, że według wszelkich danych cieńsza średnica będzie odpowiadała za lepszą moc w niskich zakresach obrotów. Grubsza, w sensie większa średnica, będzie dawała moc w górnym zakresie obrotów, większą moc. Tutaj wydaje mi się, że ta średnica jest odpowiednia dla średniego zakresu mocy i średniego zakresu obrotów, co no, wydaje mi się podczas jazdy odczuwalne, że jednak ta maszyna w tym średnim zakresie obrotów czuje się bardzo dobrze, a no dół i góra to tak sobie. Także tutaj będzie zwiększona średnica. Ta ma po zewnątrz 28, a ja dam 30, co zwiększy przekrój o 2 mm. A ile to będzie w kwadracie, to już nie będę liczył nawet. Także poprawimy, myślę, osiągi przy wyższych obrotach. Tłumik oczywiście nie będzie ten i na początek nie będzie kata. Jeśli przyniesie mi to jakieś rezultaty, to się zastanowię o przerobieniu tego całego mojego oryginalnego zestawu, tak żeby był i kat, i tłumik, ale to nie wiem, to może gdzieś tam zobaczymy, jak to będzie. No, w każdym razie na razie zajmę się tym, co mam zamontowane na motorku.
A na motorku zamontowałem wydech od kosiarki Akrapovic. Dałem go na poprzek, bo chcę zachować tą czystą linię tutaj. Nie chcę mieć tutaj tłumika i chcę mieć tłumik pod spodem, tak jak było w oryginale, bo to mi się podoba. To mi się w starych KTM-ach podobało i to mi się w Zontesie podoba. Dlatego przekręciłem go na bok, przerobiłem mocowanie, tak żeby tutaj był prześwit. Prześwit jest taki sam jak przy oryginalnej puszce, także tutaj nic się nie zmieniło. Wygląda to tak, no jest trochę skatowany, no bo to przy kosiarce jeździło, to wiadomo, ogrodzenia, nie ogrodzenia. I tutaj musimy dorobić teraz naszą rureczkę. Dobra, lecę ciąć. Widzimy się za chwilę. Tak wygląda pierwszy element układanki. To rozpawam do tego i wyjdzie mi ten kawałek. I tutaj resztę pajkatów muszę sobie dociąć, a dalej już popatrzymy po kolei. Tutaj coś takiego wyrzeźbiłem. Jeszcze flanszę zaraz dorobię ciskową i będziemy spawać. A tu jest akrapik. No i tak to wygląda. Wypuściłem ten tłumiczek trochę dalej. Tutaj z tym prześwitem to mi tak wyszło
No. Troszkę niżej mi się wydaje, że jest teraz. Nie mierzyłem tego. Miało być troszeczkę inaczej. Miał być troszeczkę bardziej do przodu, schowany. Ale tu mi zależało na tym, żeby ten wydech jednak troszeczkę walił poza koło. Dlatego jest, no jest tak zrobione, jak jest. I teraz tak. Tu jest wszystko poszczepiane. Ładnie. Teraz to pospawać. I gotowe. Myślę, że wyszło nawet nieźle. Zobaczymy, czy to da jakieś efekty. Na razie go zdemontuję, zamontuję oryginalny. Zagrzejemy maszynę na oryginalnym. Zobaczymy, jakie są przepływy powietrza. I później wymienimy tłumiczek. Sprawdzimy, jak ryczy. I też sprawdzimy, czy przepływy powietrza się poprawiły. Tak to się prezentuje jedno obok drugiego. Widać różnicę w średnicy rurki. No i w wielkości też widać różnicę. Zaraz zobaczymy, jak będzie wagowo. Waga wytarowana. Pięć 56 kg. Nie mam coś widać bardzo. 1,96. Jest różnica w wadze i myślę, że jeśli chodzi o osiągi, to tylko poprawi to przyspieszenie z tego względu, że motorek będzie miał mniej do ciągnięcia. Ale zobaczymy, może coś na wykresach nam wyjdzie. Póki co montuję oryginał i grzejemy maszynę. Silniczek zamontowany. Zanim zacznę grzać maszynę, sprawdzę sobie prześwit, bo może to kogoś interesować. Tak mniej więcej w tym miejscu, gdzie będzie się znajdował ten drugi tłumiczek, jakieś 22 cm. No 21,5 cm. Dobra. Ja grzeję maszynę, podpinam sprzęt i robimy pomiary. Dobra, co my tu mamy? Mamy oryginalny wydech, motorek rozgrzany do 85 stopni, 84-85 stopni, obroty około 1500. Przy tych obrotach motorek łyka 2 kg powietrza na godzinę. 2 do 3. Sprawdzimy teraz przy wyższych obrotach, ze 2 progi zrobimy pomiar, żeby był jakiś, i przekładamy tłumik. Tysiące 6 kg. Tak to będzie wyglądać zasłoną. Przyłożyłem tak na sztukę. Zaraz zmierzymy prześwit. Na niższym punkcie 20 cm. Tutaj 22, tu będzie opaska 21. Czyli tak jak myślałem, troszkę niżej mi to wyszło. Gdybym zmienił mocowanie troszkę, to bym
podniósł te 2 cm. Ale na razie będzie tak, bo ja tutaj planuję całkiem co innego zrobić. Na razie robię to tak jak jest, no z tego co mam. Ale planuję tutaj zrobić sobie wydech, albo przerobić oryginalny, albo po prostu zrobić całkiem nową puchę własnej produkcji. No, zdejmujemy to. Jedna sprawa, jak kupujecie nowy wydech w nierdzewce, to potrzebne jest jeszcze pół litra. Pół litra albo przynajmniej 100 acetonu. Trzeba przed pierwszym odpaleniem odtłuścić sobie wydech, bo gdy będzie tłuszcz na wydechu, to wtedy będziemy mieli brzydkie plamy. Wypalą się po prostu brzydkie plamy. A tak to po myciu, mimo że był myty, ale ja go paluchami dotykałem, jeszcze go przemyję i wtedy, gdy się wygrzeje, nie będzie plam. O taka wskazóweczka moja. Ok. Pierwsze odpalenie, kurna panie. Ale zanim odpalimy tego potwora, pamiętaj, żeby dać łapkę w górę, subskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. To pomaga mi bardzo w realizacji tych filmów. Daje takiego kopa do nagrywania. Nie przedłużając, palimy maszynę. Z DB Killerem. Panie. A bez DB Killera. Panie! No tak mi się wydaje, jakby nieznacznie obroty się zwiększyły, czyli silnik ma lżej. Mimo wszystko mamy 2 kg na godzinę. Temperatura 67. Jeszcze poczekamy, aż się troszeczkę zwiększy. Ale mruczy pięknie. To jest DB Killerem. Bez zmian, jeśli chodzi o przepływ powietrza. Teraz
bez DB Killera. 2-3 kg. Tak samo jak na oryginalnym. Nie wiem, czy mnie słychać. Jedziemy z tematem tutaj. Około 3004. Około 4006 kg. Łomatko, coś ty to chłopie narobił. Dobra. Kurde, gorące. Całowie się budzę. O, do kieszeni cieplej będzie.
Wkręcam dziada z powrotem. Dla mnie trochę za głośno, nawet podczas jazdy. Ale mruczy. Mruczy fajnie. Ale DB Killer zostaje. Dobra. Gdzie on jest? Tutaj. Tu się schował. Ostrość. Nabiera takiego złotego koloru. Zrobiłem zaledwie może z 15 km wczoraj. Po takim dystansie no nie jestem w stanie nic powiedzieć na temat osiągów. Ale muszę wam powiedzieć, że wrażenia dźwiękowe są naprawdę nieziemskie. Jeśli chodzi o osiągi, to teoretycznie powinny przyjść po przejechaniu dłuższego dystansu tak, żeby komputer, tam jakieś zmiany, które zostały wprowadzone do tego układu całego, przyjął do wiadomości i wprowadził poprawki. No jak widzieliście na wykresach, nie było widać jakiegoś zwiększenia pojemności zasysanego powietrza, co nie jest takim 100% wskaźnikiem, że ten motorek nie ma na przykład lżej, że spalina lepiej nie opuszcza komory spalania. Także tutaj pod tym kątem tak czy inaczej ja widzę, że ten motorek już na wolnych obrotach ma lżej. Te wolne obroty są odrobinę wyżej. Także tutaj myślę, że silnik ma lżej. Jeśli poczuje taką potrzebę, to sonda lambda powinna sygnalizować tutaj na przykład zbyt ubogą mieszankę. Jeśli jakiś tam mały ułamek tego powietrza większy wchodzi do silnika, wtedy sonda powinna podbić otwarcie wtrysku tak, żeby motorek chodził na większej dawce. Także tutaj czy to da jakieś efekty, czy nie, to się dopiero okaże. Wydaje mi się, że motorek lepiej jedzie z zamontowanym DB Killerem i miałoby to pokrycie we wszelkich danych, które udało mi się wyczytać odnośnie projektowania układów wydechowych. To jest takie moje wrażenie. Nie wiem, jakby to miało przełożenie na hamowni, ale wydaje mi się, że jest motorek z dołu zrywniejszy, jeśli chodzi o dół. Góry jeszcze tam nie osądzam, nie potrafię powiedzieć, czy to coś dało tak naprawdę. No jedzie fajnie, mruczy fajnie, tak jak słyszeliście. Pod tym względem to jest rewelacja. Teraz już ten motorek nie brzmi jak jakiś mały motorek. Wygląda na kawał sprzętu i teraz też tak brzmi. Także tutaj jest bardzo fajnie. No pojeżdżę trochę, zobaczymy, czy coś się zmieniło. Zobaczę sobie później i zrobię sobie nowe logi i porównam sobie, czy long fuel trim się zwiększył, czy pozostał na tym samym poziomie. Także no tutaj nic więcej nie mogę dodać na tą chwilę. Jeśli chodzi o ten wydech, to wydech, jak wiecie, od mojej kosiarki, a cała reszta sprzętu, czyli rurki,
zostały zakupione dzięki wsparciu na Patronite. Dzięki temu udało mi się dorobić takie cacuszko. Jeśli chciałbyś mnie wesprzeć, zachęcam do zaglądnięcia na Patronite'a. Mam tam opisany pewien cel, który chciałbym zrealizować, bo w pewnym momencie tak czy inaczej stanę pod ścianą z tym tuningiem i będę musiał ingerować w elektronikę, a bez odpowiedniego sprzętu niestety nie da rady. Także zachęcam do zaglądnięcia do opisu filmu. Życzę miłego dnia i do następnego. Trzymajcie się, cześć.